Ten MacBook ma kolorowe paski na ekranie. Wystarczy ruszyć tylko trochę matrycą i obraz diametralnie się zmienia. Jeżeli obraz zmienia się przy poruszaniu klapą, problem często nie leży w samej matrycy, tylko w połączeniach sygnałowych. I one są tutaj w tych miejscach. Takie rzeczy zdarzają się oczywiście przy upadkach, ale wtedy matryca jest pęknięta i jest to dość mocno widoczne. W tym przypadku mamy typowe uszkodzenie ścieżek sygnałowych, zbieranie się kurzu przez lata, otwieranie, zamykanie powoduje takie mikrouszkodzenia na taśmach sygnałowych. A dlaczego paski potrafią się pojawiać i znikać i tak w koło? Wszystko rozchodzi się o te malutkie ścieżki. I zależy, jak one się nam ułożą, jak zostały uszkodzone. W momencie, kiedy otwieramy mocno matrycę, miejsce uszkodzenia się nam, ścieżki się nam rozchodzą i tracą sygnał. Dlatego zaczyna migać obraz. W momencie, kiedy przymykamy klapę, ścieżki się nam łączą mniej lub bardziej i obraz nam wraca. Dlaczego nie wymieniamy matrycy, tylko będziemy regenerować ścieżki? Odpowiedź jest bardzo prosta. Cena. Regeneracja ścieżek to jest zazwyczaj 50% wartości samej matrycy. Więc po co wydawać pieniążki na wymianę matrycy, skoro można takie ścieżki zregenerować i dalej się cieszyć sprawną matrycą? Odpowiedź zostawiam Wam. Teraz przystępujemy do demontażu matrycy, odpinamy bateryjkę. Pamiętać, wszystkie prace przy jakimkolwiek sprzęcie elektronicznym, pierwsze co robimy, to odłączamy zasilanie. A Ty pamiętasz przy serwisowaniu swoich urządzeń, żeby odpiąć baterię? Daj znać w komentarzu. Antenkę, hyc na boczek. Tu mamy już. O, tutaj mamy naszą taśmę, która ma nam chronić nasze taśmy sygnałowe. To są taśmy sygnałowe. Tu mamy taśmę od podświetlenia i od kamery. Nie pamiętam, która jest która, nieistotne. A to jest jakaś guma, coś takiego. To nam ma niby chronić naszą matrycę, nasze taśmy przed uszkodzeniem. Ale jak tu pomiędzy wchodzi syf, wystarczy jakiś trochę kurzu, miesiące, lata, to się tam roluje. No i potem mamy co mamy. Nowsze MacBooki już mają troszeczkę to inaczej rozwiązane. Nowsze mam na myśli z procesorami M. Pamiętam teraz, czy Airy pierwsze tam miały, chyba nie. Nie, Airy pierwsze nie miały, Pro z M1 też nie. Dopiero Pro z M1 Pro, czy tam Ultra już mają trochę inaczej rozwiązane te matryce. Jak na razie problem nie wraca.
Mamy skrzydełko. Widać. Nasz kurz. Jak to wygląda? Teraz musimy się pozbyć naszej listewki ochronnej. Jest to szkło, więc delikatnie, powolutku, co by się nam nie uszkodziło. Ja to robię tak, że troszeczkę podgrzewam hotem tą listewkę. Biorę sobie plastikowego wichajstra. Dobra, mamy to. Gówno, nie mamy. Mamy całą. Kiedyś nam pękła przy demontażu? No niestety tak. Jest to cienkie, jak widać. Bardzo łatwo uszkodzić. No i to jest szkło. To jest nasza ochronna taśma, która ma chronić nasze taśmy sygnałowe przed uszkodzeniem. A jak chroni? Każdy widzi. 4 miejsca, w których ścieżki są najprawdopodobniej uszkodzone. Wypukły bąbelek taki jest. Jakbyście się zastanawiali, jakiej grubości są ścieżki, to tutaj mamy końcówkę ostrza skalpela. W tym miejscu widać, mam nadzieję, pęknięte ścieżki, gdzie niestety mój mikroskop tak jasny nie jest przy takim zoomie.
uruchomy zasilania. Mamy jabłko. Już widać, że tutaj pasek, który był taki obrzydliwy, różowy, zniknął. A sprawdzimy, jak się uruchomi, czy paski są jeszcze widoczne. Jak widać, po naprawie obraz jest stabilny, niezależnie od ruchu klapy. Także nie zawsze trzeba wymieniać matrycę, można te koszty obniżyć, regenerując taką taśmę. Także kolorowe paski na ekranie nie zawsze oznaczają uszkodzoną matrycę i można obniżyć koszty, regenerując ścieżki. Dlatego przed każdą drogą wymianą najważniejsza jest poprawna diagnostyka. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich realnych przypadków, zostaw subskrypcję, napisz komentarz, czy miałeś taki przypadek, czy widziałeś u kogoś innego. Zostaw lajka. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.